Witajcie kochani, kisimy kapustkę. Kupiliśmy sobie w lokalnym sklepie taką dużą główkę kapusty, waży prawie 3 kg, 2,900. Także jest ubita. Trzeba ją teraz przekroić na 4 części, wyciąć głąba. Ja zawsze moczę w zimnej wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej przez 15 minut. Tak, żeby pozbyć się tych jakichś tam pryskań, co dają, pestycydów, nie wiem. Nigdy nie wiadomo. Chemikali, jednym słowem. Tak, na 4 części, później głąba wytniemy. Pamiętam w dzieciństwie, to te głąby się zjadało. Babcia wołała: idź, głąby! Głąby. Pamiętam. Oczywiście te z wierzchu liście usunęłam, ale jeszcze te, co mi odpadły, to... Ale wiesz co, ja potem wytnę już Po moczeniu, bo to mi się porozpada. Mam tutaj taką michę, do niej sobie powkładam, ale najpierw naleję zimnej wody i dodam łyżkę sody oczyszczonej. Wysypuję sobie, tak zawsze sypię na oko. A tak jest koło łyżki. Wszystko wymieszamy. Zimną wodę, kochani. Tak, zimna woda. I wkładamy naszą kapustę. Nie wiem, czy mi się wszystko zmieści. Ja też poukładam. Poukładam. Pomiesza się za chwilkę. Tak, tak, poprzekładamy. Tak. No, pasuje. No trochę ją będę przekładała. I moczymy 15 minut. Kochani, kapusta wypłukana. Potem była jeszcze wypłukana w zimnej wodzie, bez sody. Teraz niech sobie odcieknie troszkę. Musi sobie to odcieknąć. Zostawimy na jakieś 10 minut. 10-15 minut, niech to ścieknie. Kochani, głąbę odkroiłam, ale nie za dużo, tylko tyle. Także moja kapusta bez głąbów waży 2,800. Na tą ilość kapusty dam 50 g soli. My nie lubimy za bardzo słoną. Powinno się na kilogram 20 g. Ale ja dam tylko. My robimy po naszemu Tak. I zawsze smakuje nam. Muszę sobie teraz ją podzielić na mniejsze kawałeczki, bo ja będę sobie w tym urządzeniu szatkowała. Trzymamy. No za chwilę jeszcze muszę pokroić ją teraz. No pokażemy tylko, jak zaczynasz, bo to Tak. nie będziemy pokazywać całego procesu. No dobrze, włączamy. Okej. I tylko popychamy, to idzie bardzo szybko. Pewnie wyłączam, muszę kroić i wrzucam. Samo się szatkuje. Tak, i krótko, elegancko, bez żadnego wysiłku. No poszatkujemy kapustę i za chwilkę się spotka. To już szatkuje ostatnią świadkę, ale zobaczcie, ile jest tej kapusty, jak fajnie szatkuje. Cała mica już jest. Ale jak posolę, to troszkę ona zmięknie i będzie i trochę. Ale to idzie szybciutko. Tyle jak wrzucam, jakie kawałeczki. I to tak fajnie ją szatkuje. Ach, za dużo. Jak za dużo, to trzeba popchnąć. Tak, to nawet nie używam tego aż tak. I za chwilę będziemy solić. Zasypuję solą. To jest sól taka kamienna, ta grubsza. I to wszystko wymieszam. Dobrze muszę wymieszać. I zostawię na jakieś 15 minut, żeby sobie puściła troszkę soki, zmiękła. I potem jeszcze dotrzemy marchewkę. Może 1-2 marchewki sobie dodamy. Nie za dużo, bo ja nie za bardzo za marchewką. Tak, ale taka... No tak, właśnie to w zasadzie... Winek ludzie dają różne cuda, No to dam jabłka jedną. wkładają. No to dam tylko jedną. Ale my mamy swój ulubiony sposób, który nam smakuje Ale najbardziej. to za chwilę, bo wiesz co, nie mam większej miski. To muszę jakoś sobie poradzić z tą. No to pomalutku. Ona zmięknie za chwilę. Za chwilę się zrobi jej mniej. Ja ją ugniatam i przekręcam. I zostawię na jakieś 15 minut. I kochani, zobaczcie, ledwo minęło 10 minut. Ile się zrobiło kapustki. Już puszcza sok, tak, że będę ją już napychała do słoiku. Pachnie ładnie. Pachnie. Słoiki oczywiście wyparzone. I wkładamy kapustkę. Wzięłam sobie na talerzyk, położyłam, żeby mi... Jak spadnie, to wiesz, to zbiorę potem. Dobre myślenie, kochani. No, tylko po co na szafkę, nie? Dokładnie. I
Nakładamy i ugniatamy. Ja zawsze sobie piąstką ugniatam. Oczywiście ręce umyte, czyste i ugniatamy kapustkę. Aż ugnieciemy cały słoik. No i kochani, jeden słoik gotowy, a zdecydowaliśmy jednak, że nie dajemy marchewki w ogóle, bo wiecie co, marchewkę można potem dodać. Dokładnie, świeżutko mamy Tak, dodać a do tak. kapusty. Mam bardzo słodką tą marchewkę, to ona tak, wiesz, zasłoci tą kapustę. Odkładam, a tutaj mam mniejszy trochę słoik, bo myślę, że nie będzie więcej. Akurat. Chyba będzie płynu zostanie. No, wszystko wlewamy, bo będzie później super sok z kapusty, który Jak- jest bardzo zdrowy. Jak się, kochanie, zmieści, zobaczymy. Mieści. Napychamy, a to jeszcze mały słoiczek zrobimy, jak zostanie. Zobaczymy za chwileczkę. No i kochani, perfekt. 2 słoiczki. Jeszcze podolewam tego soczku. Tak, do pełna. Jak ucieknie, to i tak postawię na jakiś półmisek na coś, te słoiki, bo one lubią fermentować. Ale daję wszystki soczek. Znaczy nie wszystki, bo nie zmieszczę wszystkiego. Ciekawe jak to smakuje, może by to wypił, nie? Nie, no to sól będzie szczuł, bo to wiesz, sól była. No to mało co O, zostało. mało co. To nie. Mało co zostało. Także mamy 1,5 litrowy i litrowy. Ach, jeszcze ugniotę. Wiadomo, że to trochę nam ucieknie. To nie szkodzi. Teraz je troszkę sobie wytrę. Przykryję tylko ściereczką. I tak będę w kuchni trzymała te słoiczki w cieple. O, tak około tygodnia. Powycieram sobie. I po tygodniu będzie pyszna kapustka. To już pokażemy Wam, jak będziemy próbować. A na razie kapustkę przykrywamy tylko ściereczkami i tak trzymamy sobie w kuchni. Ja sobie dam na coś ją, jakby w razie mi kipiała, wiesz, uciekała. Tak jest. A my Wam, kochani, Na razie, kochani, dziękujemy. i kapustka gotowa. Czekamy, aż będzie ukiszona. Pokażemy Wam przy Masz- okazji, jak będziemy ją próbować. Trzymajcie się. Piękna. Do następnego. Na razie. Kochani, dogrywka. Kochani, zapomniałam Wam powiedzieć, że po 24 godzinach trzeba codziennie, nawet 2 razy dziennie przekłuwać tą kapustę o tym końcem. Odgazowywać, tak ją sobie i ugniatać, nawet 2 razy dziennie. No i to tyle. Na razie, kochani. Do następnego.